Lekcja 1. Znaczenie pomocy medycznej. Oczywiste jest, że praca lekarzy bez granic jest niezwykle ważna. Rzeczywiście, wolontariusze tej organizacji są prawdziwie bohaterscy, udzielając niezbędnej pomocy medycznej w strefach kryzysowych. Podziwiam ich zaangażowanie. Trzeba być wyjątkowym człowiekiem, żeby wykonywać taką pracę. Zdecydowanie. Często mierzą się z trudnymi warunkami, ale mimo to nadal pomagają potrzebującym. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, jak wielki ciężar emocjonalny to dla nich oznacza. Z pewnością wymaga to ogromnej odporności i współczucia. Może powinniśmy wesprzeć ich wysiłki. Świetny pomysł! Moglibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy lub kampanię informacyjną. Tak, zwiększanie świadomości na temat ich pracy może zainspirować innych do włączenia się w jej działania. Oto sposób na wywieranie pozytywnego wpływu na świat krok po kroku. Lekcja 2. Stres i dbanie o siebie. Odczuwam stres związany ze zbliżającymi się egzaminami. Mam wrażenie, że mnie one wiszą. Weź głęboki oddech. Jesteś dobrze przygotowany. Ważne jest więc, abyś zaufał swoim umiejętnościom. Dziękuję. Często zapominam oddychać, gdy czuję się przytłoczona. Wszyscy tak mamy. Czasami prosta przerwa może zdziałać cuda dla naszego stanu umysłu. To prawda. Może powinnam włączyć do swojej rutyny więcej technik relaksacyjnych. Zdecydowanie. Medytacja, a nawet krótki spacer pomogą oczyścić umysł. Postaram się znaleźć chwilę dla siebie pośród tego chaosu. Brzmi jak mądry plan. Pamiętaj, że twoje dobre samopoczucie jest równie ważne, jak nauka. Oto toast za skuteczną równowagę między pracą a dbaniem o siebie. Lekcja 3. Potrzeby modowe. Potrzebuję modnych dżinsów i swobodnych topów do noszenia na co dzień. Brzmi jak świetny plan. Wszechstronna garderoba sprawia, że ubieranie się jest o wiele łatwiejsze. Dokładnie. Często patrzę na pełną szafę, a mimo to czuję, że nie mam się w co ubrać. Rozumiem, to ważne, żeby mieć podstawowe elementy, które można dowolnie mieszać i dopasowywać. Może powinniśmy pójść razem na zakupy? Chętnie skorzystam z porad dotyczących mody. Będzie mi bardzo miło. Zakupy z przyjaciółką zawsze sprawiają przyjemność. Poza tym przydałaby mi się druga opinia na temat tego, co dobrze na mnie wygląda. Oczywiście, jestem pewien, że znajdziemy fantastyczne modele, które będą pasować do twojego stylu. Wypijmy za udane zakupy. Lekcja 4. Radzenie sobie z wyzwaniami. W każdej sytuacji jest ona zawarta w sposób fundamentalny. Ciekawa perspektywa. Sugerujesz, że na każdy problem zawsze jest jakieś rozwiązanie? Dokładnie. Trzeba szukać wyjścia w jakimkolwiek wymiarze ekonomicznym, społecznym czy politycznym. To głęboka myśl. Oznacza to, że wyzwania mogą prowadzić do rozwoju i zmiany. Rzeczywiście, stawienie czoła trudnościom może doprowadzić nas do innowacyjnych rozwiązań. W obliczu przeciwności losu niezwykle ważne jest zachowanie otwartości i umiejętności dostosowywania się. Zdecydowanie. Może powinniśmy zacząć postrzegać przeszkody jako ukryte możliwości.
Całkowicie się zgadzam. Pielęgnujmy w sobie nastawienie, które jest otwarte na wyzwania. Wypijmy za znalezienie drogi przez każdą burzę, która wstanie na naszej drodze. Lekcja 5. Zmiana rządu. Rząd musi się zmienić. Potrzebujemy nowego rządu na nowe stulecie. Zgadzam się. Kluczowe jest, aby przywództwo ewoluowało, aby sprostać potrzebom współczesnego społeczeństwa. Potrzebujemy liderów na tyle pokornych, by nie próbowali narzucać przestarzałych idei. Rzeczywiście, świeże spojrzenie może być motorem postępu i innowacji. Jakie są według Ciebie najważniejsze cechy, które powinien posiadać nowy lider? Wierzę, że empatia i umiejętność adaptacji są niezbędne we współczesnym, zabieganym świecie. Zdecydowanie. Liderzy muszą nawiązywać kontakt z ludźmi, którym służą i reagować na ich potrzeby. Ważne jest również, aby zachęcały do uczestnictwa i inkluzywności w zarządzaniu. Wypijmy za wizję przyszłości z liderami, którzy inspirują i jednoczą. Lekcja 6. Zarządzanie konfliktami. Tak, zdarzyło mi się sporo konfliktów w miejscu pracy. A ty? Masz jakieś wskazówki, jak sobie z nimi skutecznie radzić? Dowiedziałem się, że kluczowe jest szybkie rozwiązywanie konfliktów. Całkowicie się zgadzam. Odkładanie dyskusji często prowadzi do nieporozumień. Dokładnie. Uważam również, że dyplomatyczne podejście do konfliktów może przynieść lepsze rezultaty. Tak, ważne jest, aby komunikować się otwarcie, zachowując jednocześnie szacunek. Może powinniśmy poćwiczyć kilka scenariuszy fabularnych, aby poprawić nasze umiejętności. Brzmi jak fajny i praktyczny pomysł. Nauka poprzez praktykę jest skuteczna. Wypijmy za to, żebyśmy mogli wspólnie stać się ekspertami w rozwiązywaniu konfliktów. Lekcja 7. Tereny płaskie i rolnictwo. Teren jest dość płaski i nie jest otoczony wodą. Tak, słyszałem, że w Saskatchewan uprawia się pszenicę, co jest fascynujące. Zdecydowanie. Rozległe pola rozciągające się przez ten krajobraz robią wrażenie. Zadziwiające jest, że tak płaski teren może wydawać obfite plony. Rzeczywiście, warunki klimatyczne i glebowe muszą być idealne do uprawy roli. Wyobrażam sobie piękno złotych kłosów pszenicy kołyszących się na wietrze w czasie żniw. To musi być niesamowity widok. Może powinniśmy odwiedzić to miejsce w czasie żniw. Brzmi wspaniale. Mogliśmy zobaczyć cały proces na własne oczy. Oto eksploracja cudów rolnictwa i piękna natury. Lekcja 8. Imponujące harmonogramy. Ten harmonogram brzmi imponująco. Jak udaje Ci się wszystko zmieścić? Szczerze mówiąc, trudno mi znaleźć czas na codzienne zajęcia. Rozumiem. Utrzymanie równowagi między pracą a życiem osobistym często może wydawać się przytłaczające. Rzeczywiście, czasami marzę o dodatkowej godzinie w ciągu dnia tylko dla siebie. Może powinniśmy ustalić priorytety dla naszych zadań i wyznaczyć granice czasu. Brzmi jak mądre podejście. Organizacja może prowadzić do większej wydajności. Tak, wspierajmy się nawzajem w tworzeniu bardziej przystępnych harmonogramów.
Bardzo bym chciała. Razem możemy znaleźć czas na to, co naprawdę ważne. Oto to za znalezienie równowagi i pełniejsze cieszenie się życiem. Lekcja 9. Produktywność i regeneracja. Zdecydowanie. Dla wydajności niezbędne jest wzięcie 1 lub 2 dni wolnego na regenerację mięśni. Całkowicie się zgadzam. Bez regeneracji nasze ciała nie mogą funkcjonować optymalnie. Jak utrzymać motywację, żeby faktycznie skorzystać z dni odpoczynku? Przypominam sobie, jak bardzo będę silniejsza, gdy pozwolę moim mięśniom się zregenerować. To doskonała strategia. Często czuję się winny, robiąc sobie przerwę. Rozumiem, ale nawet sportowcy robią sobie przerwę, żeby dać ciału czas na regenerację. Rzeczywiście, może powinnam zacząć traktować dni odpoczynku jako niezbędny element mojego treningu. Tak, chodzi o równowagę, ciężką pracę i czas na regenerację. Przyjmę Twoją perspektywę. Za silniejsze mięśnie i mądrzejszy trening. Lekcja 10. Zarządzanie czasem. Och, ostatnio to jest wyzwanie. Mam wrażenie, że nigdy nie mam wystarczająco dużo czasu dla siebie. To całkiem zrozumiałe. Życie ma to do siebie, że nakłada na nas obowiązki, prawda? Rzeczywiście, często zastanawiam się, czy powinienem zatrudnić menedżera czasu, który będzie mnie trzymał w ryzach. Zarządzanie czasem brzmi jak doskonała inwestycja. Zapłacę ci kawą i wdzięcznością. Dokładnie. Może powinnam przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne na to stanowisko. Wyobraź sobie CV, ekspert w zarządzaniu marnowaniem czasu i odkładaniem zadań na później. Z pewnością zatrudniłbym osobę, która twierdzi, że opanowała sztukę równowagi. Tak, myślę, że powinniśmy zastanowić się nad sposobami wygospodarowania większej ilości czasu dla siebie. Wspaniały pomysł. Twórzmy plan, który pozwoli nam ustalić priorytety w tym chaosie. Lekcja 11. Wpływ mediów społecznościowych. Zgadzam się, ich sposób korzystania z mediów społecznościowych jest godny pochwały. Zdecydowanie. To może być potężne narzędzie do budowania więzi i kreatywności. Rzeczywiście, niektórzy potrafią zainspirować tysiące ludzi jednym postem. Tak, to niesamowite, jak jedno zdjęcie może zapoczątkować ruch lub trend. Czasem zastanawiam się, czy kiedykolwiek będę w stanie stworzyć treść, która wywoła tak silny oddźwięk. Nigdy się nie dowiesz, dopóki nie spróbujesz. Być może masz ukryty talent, który czeka na odkrycie. Może powinnam zacząć dokumentować moje przygody wpis po wpisie. To wspaniały pomysł. Twoje doświadczenia zasługują na to, by się nimi podzielić. Oto to za przyjęcie świata mediów społecznościowych z entuzjazmem. Lekcja 12. Rozwiązywanie konfliktów. Czy masz jakieś rady, jak skutecznie rozwiązywać konflikty? Uważam, że najlepiej będzie zająć się nimi szybko i dyplomatycznie. To świetna rada. Unikanie konfliktów często pogarsza sytuację. Dokładnie. To tak, jakby pozwolić małemu pożarowi rozrosnąć się w szalejący ogień. Wolałbym ugasić płomienie jak najszybciej. Tak, otwarta komunikacja jest kluczem do rozwiązywania nieporozumień.
Może powinnam poćwiczyć moje umiejętności dyplomatyczne, zaczynając od drobnych nieporozumień. Wspaniały pomysł. To świetny sposób na budowanie pewności siebie w rozwiązywaniu konfliktów. Wypijmy za to, żebyśmy podchodzili do naszych różnic z wdziękiem i zrozumieniem. Lekcja 13. Organizacja szafy. Wspaniale jest mieć uporządkowaną szafę, prawda? Zdecydowanie. Jest coś satysfakcjonującego w zorganizowanej przestrzeni. Zdecydowanie. Zmniejsza stres i sprawia, że znalezienie czegoś jest o wiele łatwiejsze. Tak, uporządkowane środowisko często prowadzi do uporządkowanego umysłu. Kiedyś zrobiłam porządki w szafie i znalazłam ubrania, o których zapomniałam. To zawsze miła niespodzianka. To jak zakupy we własnej szafie. Powinnam to robić częściej. Porządek w szafie może nawet zainspirować do nowych kombinacji strojów. No właśnie, może powinniśmy zorganizować imprezę z porządkowaniem szafy. Uwielbiam ten pomysł. Razem możemy stworzyć stylową i spokojną przestrzeń. Lekcja 14. Preferencje kolorystyczne. Wygląda ładnie, ale myślę, że wolałbym coś w jaśniejszym kolorze. Całkowicie rozumiem. Jaśniejsze kolory często wydają się bardziej orzewiające i żywe. Dokładnie. Potrafią rozjaśnić pomieszczenie i stworzyć radosną atmosferę. Tak. Ponadto odbijają więcej światła, przez co przestrzeń wydaje się większa. Zauważyłem to. To jak sprytna iluzja optyczna. Może powinniśmy wspólnie przyjrzeć się bliżej jaśniejszym odcieniom. Wspaniały pomysł. Jestem ciekaw, jakie są dostępne opcje. Wyruszmy w tę kolorową podróż. Oto, jak możemy odmienić nasze przestrzenie dzięki idealnym odcieniom. Lekcja 15. Budżetowanie zakupów. Brzmi nieźle. Ile na to wydałeś? Wydałem około $50, co uważam za całkiem rozsądną kwotę, biorąc pod uwagę to, co otrzymałem. To świetna okazja. Zawsze miło jest znaleźć coś wartościowego w zakupach. Zgadzam się. To jak małe zwycięstwo, kiedy mieścisz się w budżecie. Zdecydowanie. Często odkrywam, że odrobina planowania pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Tak, może powinniśmy stworzyć listę zakupów, żeby mieć pewność, że nie wydamy za dużo. Mądra strategia. W ten sposób możemy skupić się na tym, czego naprawdę potrzebujemy. Uczyjmy trzymanie się budżetu, przyjemne wyzwanie. Wypijmy za mądre zakupy i przyszłe zwycięstwa finansowe. Lekcja 16. Podróż edukacyjna. Początkowo poszedłem na studia medyczne, ale później skupiłem się na studiowaniu religioznawstwa. To fascynująca zmiana. Co spowodowało taką zmianę podejścia? Odkryłem w sobie głębokie zainteresowanie filozoficznymi aspektami życia. To wspaniale. To musiało wzbogacić Twoje zrozumienie ludzkiego doświadczenia. Zgadza się. Wierzę, że obie dziedziny oferują cenne spostrzeżenia na temat naszego istnienia. Zdecydowanie.
To niesamowite, jak różnorodna wiedza może kształtować nasze perspektywy. Może powinniśmy porozmawiać także o Twojej drodze edukacyjnej. Jestem ciekaw, co o niej powiesz. Chętnie się podzielę. Edukacja często prowadzi do nieoczekiwanych ścieżek i odkryć. Wypijmy za to, że podejmujemy się podróży ku wiedzy, gdziekolwiek nas ona zaprowadzi. Lekcja 17. Odpowiadanie na pytania. Jak odpowiedziałeś na to trudne pytanie podczas spotkania? Podałem przykład z poprzedniej pracy, który, jak się okazało, wywarł wrażenie na wszystkich. To mądre podejście. Konkretne przykłady często wyjaśniają abstrakcyjne idee. Rzeczywiście, pomaga odbiorcom nawiązać osobisty kontakt z informacją. Uważam, że opowiadanie historii może być potężnym narzędziem w kontekście zawodowym. Zdecydowanie, dodaje ludzkiego akcentu, dzięki czemu treść staje się bardziej wiarygodna. Może powinnam ćwiczyć wplatanie własnych doświadczeń w swoje odpowiedzi. To wspaniały pomysł. Osobiste anegdoty potrafią pozostawić trwałe wrażenie. Wypijmy za to, żebyśmy mogli wspólnie stać się bardziej angażującymi komunikatorami. Lekcja 18. Planowanie prezentacji. Musimy dziś dokończyć prezentację. Jest ona kluczowa dla naszego nadchodzącego spotkania. Świetnie. Spotkajmy się za godzinę, żeby upewnić się, że wszystko jest dopracowane i gotowe. Brzmi jak plan. Przedstawię najnowsze dane na poparcie naszych tez. Świetnie. Przygotuję pomoce wizualne, ponieważ materiały wizualne mogą znacząco wzmocnić nasz przekaz. Rzeczywiście, dobrze skonstruowana prezentacja może zrobić trwałe wrażenie. Tak, muszę przyznać, że jestem trochę zdenerwowany, ale wierzę, że pójdzie nam dobrze. Trochę nerwowości jest naturalne. To znak, że zależy Ci na rezultacie. To prawda, nie mam wątpliwości, że wspólnymi siłami zrobimy wrażenie na wszystkich. Wypijmy za udaną prezentację i za wrażenie, jakie zrobimy. Lekcja 19. Znaczenie świadomości. Książka Szatańskie wersety Salmana Rushdieego od lat wywołuje wiele dyskusji. Rzeczywiście, jego odbiór uwypukla złożoność wolności słowa. Fascynujące jest to, jak literatura potrafi wywoływać tak silne reakcje i debaty. Tak, przypomina nam o odpowiedzialności, jaka wiąże się z wolnością artystyczną. Często zastanawiam się, jak autorzy zachowują równowagę między kreatywnością a kontrowersją. To musi być wyzwanie, jednak ich odwaga, by zabrać głos, jest godna pochwały. Może powinniśmy głębiej zastanowić się nad konsekwencjami cenzury w literaturze. Brzmi intrygująco. Przyjrzyjmy się razem szerszemu kontekstowi tego zagadnienia. Wypijemy za udział w wartościowych rozmowach o literaturze i jej wpływie. Lekcja 20. Prośba Pocahontas. 12-letnia córka błagała o życie, ale jej słowa nie odniosły skutku. To wzruszający moment w historii. Prośba Pocahontas ilustruje siłę współczucia. Tak, jej odwaga w obliczu takich przeciwności jest naprawdę inspirująca.
Przypomina nam, że dzieci mogą posiąść mądrość wykraczającą poza ich wiek. Rzeczywiście, skłania do refleksji nad wpływem niewinności w burzliwych czasach. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie emocje musiały panować w tamtej chwili. To poruszająca opowieść, która podkreśla złożoność relacji międzyludzkich. Zdecydowanie. Może powinniśmy zagłębić się w tę historię i dowiedzieć się więcej. Wspaniały pomysł. Historia ma nam tak wiele do zaoferowania, jeśli tylko zechcemy jej posłuchać. Lekcja 21. Akceptacja sprzeczności. Instynkt klauna, bez względu na to, jak potężna jest burza, prowadzi mnie przez sprzeczności i paradoksy. To trafne stwierdzenie. Sugeruje ono radosne podejście do wyzwań życiowych. Rzeczywiście, akceptacja sprzeczności pozwala na bogatsze doświadczenie. To tak, jakby znaleźć humor nawet w chwilach chaosu. Dokładnie. Życie jest zbyt krótkie, żeby brać wszystko na poważnie. A czasami śmiech jest najlepszym sposobem na pokonanie trudności. Tak, potrafi zamienić najpoważniejszą burzę w beztroską przygodę. Tak, stosujmy tę filozofię w naszym codziennym życiu. Wspaniały pomysł. Zaakceptujmy absurdy i cieszmy się podróżą. Lekcja 22. Zarządzanie stresem. Czuję się mocno zestresowany nadchodzącymi egzaminami. Mam wrażenie, że wiszą nade mną. Weź głęboki oddech. Jesteś dobrze przygotowany, ważne jest więc, abyś zaufał swoim umiejętnościom. Dziękuję. Często zapominam oddychać, gdy ciśnienie rośnie. Zdarza się to najlepszym z nas. Może jakieś techniki relaksacyjne pomogą złagodzić ten stres. To świetny pomysł. Powinienem włączyć medytację albo jogę do swojej rutyny. Tak, nawet krótki spacer może zdziałać cuda dla twojego nastawienia i zmniejszyć lęk. Postaram się znaleźć czas dla siebie pośród chaosu nauki. Brzmi jak mądra decyzja. Pamiętaj, że twoje dobre samopoczucie jest równie ważne jak nauka. Oto przepis na równowagę między obowiązkami akademickimi a dbaniem o siebie. Lekcja 23. Niezbędne elementy mody. Potrzebuję modnych dżinsów i swobodnych topów do noszenia na co dzień. Brzmi jak świetny pomysł. Wszechstronna garderoba sprawia, że ubieranie się jest o wiele łatwiejsze. Często zdarza mi się patrzeć na pełną szafę, a mimo to mieć wrażenie, że nie mam się w co ubrać. Rozumiem, to ważne, żeby mieć podstawowe elementy, które można dowolnie mieszać i dopasowywać. Może powinniśmy pójść razem na zakupy? Chętnie skorzystam z porad dotyczących mody. Będzie mi bardzo miło. Zakupy z przyjaciółką zawsze sprawiają przyjemność. Poza tym przydałaby mi się druga opinia na temat tego, co dobrze na mnie wygląda. Oczywiście, jestem pewien, że znajdziemy fantastyczne modele, które będą pasować do twojego stylu. Wypijmy za udane zakupy. Lekcja 24. Preferencje dotyczące akcesoriów. Podoba mi się, że pierwsza torebka ma dłuższy pasek, dzięki czemu można ją nosić na ramieniu lub przez ramię. To bardzo praktyczny wybór. Długie paski często zapewniają wszechstronność w sposobie noszenia torby.
Dokładnie. Wolę móc decydować, jak go stylizować, zależnie od stroju. To jak połączenie obu światów. Masz na myśli jakieś konkretne kolory? Skłaniam się ku czemuś neutralnemu, co będzie pasować do różnych stylizacji. Mądry wybór. Neutralne kolory są zazwyczaj ponadczasowe i łatwe do łączenia. Ponadto mogę uniknąć kłopotu ze znalezieniem pasujących akcesoriów. Tak, pozwól nam przeanalizować kilka opcji, które idealnie odpowiadają Twoim kryterium. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co odkryjemy. Lekcja 25. Porządek obrad spotkania. Czy są jeszcze jakieś tematy w programie naszego spotkania? Tak, przeanalizujemy raport sprzedaży i omówimy strategię poprawy. To brzmi imponująco. Analiza naszych wyników może dostarczyć cennych informacji. Zdecydowanie. Ważne jest, aby zrozumieć, co działa, a co wymaga poprawy. Zastanawiam się, czy powinniśmy uwzględnić w naszej dyskusji również opinię zespołu. To byłby świetny pomysł. Wkład zespołu często pozwala nam dostrzec perspektywy, które moglibyśmy przeoczyć. Ponadto tworzy atmosferę współpracy, w której każdy czuje się doceniany. Tak, zadbajmy o to, aby podczas spotkania promować otwartą komunikację. Za produktywne dyskusje i skuteczne strategie. Lekcja 26. Rekomendacje dotyczące mat do jogi. Szukam maty do jogi. Czy możecie polecić mi miejsce, w którym mogę ją kupić? Zdecydowanie. W sklepach stacjonarnych i internetowych można znaleźć wiele doskonałych opcji. To bardzo pomocne. Wolę matę, która zapewnia dobrą przyczepność i amortyzację, zapewniając komfort. Tak, to niezbędne, aby ćwiczyć bez obaw o poślizg. Słyszałem, że niektóre marki oferują maty przyjazne dla środowiska, co byłoby idealnym rozwiązaniem. Zgadza się. Przepieranie zrównoważonych produktów to zawsze dobry wybór. Rozważę te opcje. Może moglibyśmy pójść razem na zakupy. Bardzo chętnie. Małe zakupy sprzętu do jogi brzmią jak świetna zabawa. Oto, jak znaleźć idealną matę do jogi. Lekcja 27. Optymalizacja wydajności. Słyszałem o tym wcześniej. Na pewno spróbujemy. Czy masz jakieś inne rady dotyczące optymalizacji wydajności tego projektu? Wierzę, że jasne wyznaczanie celów i terminów pomoże nam utrzymać się na właściwej drodze. Zdecydowanie. Niezbędne jest posiadanie planu działania, który pokieruje naszymi działaniami. Ponadto regularne sprawdzanie sytuacji pomoże nam zachować odpowiedzialność i w razie potrzeby dokonać zmian. Tak, komunikacja jest kluczowa, aby zapewnić, że wszyscy podzielają nasze cele. Może powinniśmy zaplanować cotygodniowe spotkania, aby omówić nasze postępy. Brzmi jak świetny plan. Zadbajmy o to, żeby pozostać skupionym i zmotywowanym. Życzymy owocnej i produktywnej współpracy. Lekcja 28. Zabawa na Halloween. Dorosły, który otwiera drzwi, udaje, że jest przestraszony, a następnie wkłada cukierki do otwartych torebek każdego dziecka. Brzmi jak zabawna i radosna tradycja Halloween.
Tak, dodaje element zaskoczenia, który z pewnością spodoba się dzieciom. Mogę sobie tylko wyobrazić radość na ich twarzach, gdy dostają smakołyki. Dokładnie. To wspaniały sposób na integrację ze społecznością w tym świątecznym okresie. Może powinniśmy pomyśleć o zorganizowaniu własnej imprezy z okazji Halloween w przyszłym roku. Bardzo chętnie. Moglibyśmy wykazać się kreatywnością w kwestii kostiumów i dekoracji. Tak, sprawmy, aby było to niezapomniane przeżycie dla wszystkich uczestników. Rozsiewajmy radość i słodycze podczas Halloween. Lekcja 29. Godziny otwarcia sklepu. Przepraszam, czy słyszał pan komunikat o wejściu na pokład? Tak, powiedzieli, że nasz lot jest już na pokładzie, co jest bardzo ekscytujące. Mam nadzieję, że szybko przejdziemy kontrolę bezpieczeństwa. Nie chcę spóźnić się na lot. Zdecydowanie. Im szybciej wsiądziemy na pokład, tym szybciej będziemy mogli się zrelaksować. Zastanawiam się, czy na lotnisku są jeszcze jakieś otwarte sklepy, w których można kupić przekąskę na ostatnią chwilę. Dobre pytanie. Wydaje mi się, że niektóre sklepy są otwarte do ostatniego lotu. Sprawdźmy mapy terminali, aby zobaczyć, jakie opcje są dostępne. Tak, wolę zjeść coś pysznego, niż być głodnym w samolocie. Spokojnej podróży i smacznych przekąsek przed startem. Lekcja 30. Produktywność i praca zespołowa. Aby zapewnić efektywność pracy zespołu, istotne jest delegowanie zadań. Tak też zrobiłem, ale czułem się winny, że dałem im za dużo pracy. To zrozumiałe. Należy jednak pamiętać, że praca zespołowa może odciążyć. Tak, często zapominam, że współpraca może prowadzić do większej produktywności. Dokładnie. Dzielenie się odpowiedzialnością pozwala każdemu wnieść swoje mocne strony. Może powinnam sobie przypomnieć, że mój zespół chętnie pomaga. To wspaniałe podejście. Wzmacnia poczucie wspólnoty i wsparcia. Popracuję nad tą perspektywą. Dziękuję za zachętę. Wypijmy za pracę zespołową i wspólne osiąganie celów.